Hej, cześć i czołem! W tym sezonie mieliśmy do przetestowania dwa zestawy opon. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście naszego filmu z MT-07, gdzie przetestowaliśmy Sport Teki, to zachęcam do obejrzenia, ale długo czekaliśmy na Road Teki 02 model 2024, ponieważ nie było rozmiaru i w momencie, kiedy tylko się pojawiły, dostaliśmy do testów, zrobiliśmy na nich już sporo kilometrów i jesteśmy gotowi do tego, żeby Wam opowiedzieć o tym, jak działa magia Metzelera z bieżnikiem, który się adaptuje do warunków jazdy. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Marka Metzeler jest związana z Pirelli. To generalnie duży konglomerat oponiarski, który ma doświadczenia ponad 130 lat, więc są naprawdę bardzo dobrze obryci w wiedzę, fizykę, chemię i bardzo wiele innych rzeczy. Mają też bardzo mocno rozwinięty dział marketingu, który to obiecuje przy modelu Roadtec 02, modelu 2024, że jest to opona, która się będzie dostosowywać do Waszego stylu jazdy. Jeżeli macie motocykl, który służy Wam jako daily i służy Wam również jako motocykl turystyczny, a okazjonalnie służy Wam jako motocykl torowy, to ta opona powinna zrobić wszystkie te triki. No i my też w to nie do końca wierzyliśmy, ale w tym filmie postaram się Wam opowiedzieć, ile z tego jest prawdą, a ile z tego jest tylko życzeniem. Dobrze. Żeby nie być gołosłownym, zaczniemy oczywiście od trochę technikaliów, odrobiny. Postaram się mówić skrótami, więc tylna opona jest dwuskładnikowa. Mamy twardy składnik w środku i mamy miękki składnik na zewnątrz i ten miękki składnik, który jest na bokach opony, na barkach opony, jest tym samym składnikiem, z którego cała przednia opona jest skonstruowana. Także jeżeli chodzi o rodzaj mieszanki, no to jest on taki sam z przodu, jak i z tyłu, poza tym, że środek z tylnej opony jest twardszy. Jeżeli chodzi o punkt referencyjny, czyli odniesienie, to będziemy się odnosić w porównaniu, ponieważ Klaudiusz, nasz motorek do wszystkiego, nasz wojownik, wóz bojowy, miał wcześniej Michelin Roady 4, które słyną z tego, że są świetnymi oponami na deszcz. One generalnie wyglądają nawet jako bieżnik, wyglądają jak pompa do wody. I jeżeli chodzi o moje odczucia, to faktycznie, jeżeli chodzi o odczucia z roadów, to jadąc w dużym deszczu w kałużach, oczywiście dostosowywałem prędkość do warunków, bo to nie jest tak, że nie zauważam różnicy, ale rzeczywiście ta opona była super pewna, dawała bardzo dobre, stabilne prowadzenie w bardzo złych warunkach i ten punkt referencyjny będzie bardzo trudno osiągnąć tej oto oponie, której bieżnik jest wręcz, bym powiedział, szczątkowy. Nawet gdybyśmy wzięli Roadteca 1, to w Roadtecu 1 tego bieżnika też jest więcej. Znaczy tych lamelek i tych wzorków jest zdecydowanie więcej. Więc tutaj to wygląda tak, jakby ktoś miał życzenia, jak sobie tutaj marketingowo obrać oponę, która jest do wszystkiego, a niektórzy uważają, że jak jest do wszystkiego, to jest do niczego. Faza testów przebiegała tak, że po zmianie jednych na drugie mieliśmy sporo treningów na placu, mieliśmy parę wyjazdów na tor, mieliśmy wyjazd na Mazury dwukrotny, z tego co kojarzę, a na Michałkach no, jeździliśmy wiele tysięcy kilometrów, łącznie z tym, że byliśmy w Alpach na Michałkach, więc jakby Michałki mieliśmy objeżdżone bardzo dobrze. Generalnie jeżeli chodzi o Michałki, to Michałki jeszcze miały trochę mięsa, po prostu były oponami, które no, miały już swój wiek, plus do tego chcieliśmy świeższe opony ze względu na zmianę techniki jazdy, bo jak wiecie, Gladius dla nas jest motocyklem, który ma też robić wszystko i zgodnie z tym, jak mówi marketing Metzelera, używamy go również na torze, używamy go do treningu, używamy go do turystyki. To, co dla mnie było fajne w tej oponie, bo ja niestety mam takie inklinacje, że trochę hipokryzji we mnie siedzi i lubię tematy ekologiczne, jest to pierwsza opona, jaką widziałem. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, albo jeżeli znacie dane dotyczące opony, która ma więcej składników z recyklingu, to dajcie znaka, bo ta opona ma 43% składowych z recyklingu,
I to dla wielu może też być przerażające, że jak to może, ja już na tej gumie raz jechałem, teraz będę jechał drugi raz w 43%. Nie, generalnie opona klei, radzi sobie z tym, nie ma najmniejszego problemu. Konstrukcja tej opony jest o tyle ciekawa, że ma bardzo sztywne barki, a pod tą warstwą, na której jeździmy, jest druga warstwa, która też ma zapewniać sztywność tej oponie. Nie rozcinałem, nie wiem, mogę Wam opowiedzieć, jak się na tej oponie czułem, ale to, co jest tą filozofią nową technologią, która została użyta do tej opony, to Metzeler nazywa Dynathread. I Dynathread jest technologią, która zakłada, że jeżeli przyjrzycie się tym lamelkom tej opony, ta tektonika ma szersze i węższe miejsca. I w momencie, kiedy jeździmy turystycznie, to jest słowo, które dla każdego znaczy co innego. Też pamiętajcie, że producenci opon muszą dostosowywać się do różnych motocykli i nie wszyscy jeżdżą Gladiusami. I są motocykle, które w założeniu mają dużo więcej koni i dużo większą masę, albo mają bardziej nierozgarniętych kierowców, którzy po prostu odwijają pełną manetę. I ta opona musi przenieść całą fantazję tego ułana, który na nim siedzi, na asfalt, tak żeby go jeszcze nie sponiewierało za mocno i żeby chciał dalej jeździć motocyklem. Dlatego ta robota oponiarska jest na tyle trudna, że mamy bardzo szeroką gamę odbiorców i wszyscy oczekują tego samego, że będzie kleiło zawsze i wszędzie. Dobra, ale wracając do Dynathreadu. Dynathread jest technologią, która zakłada, że właśnie ta warstwa, która jest pod spodem, umożliwia to jest bardzo trudne słowo i nie wiem, czy użyję go prawidłowo, ale do pewnego stopnia poruszać się tej warstwie na zewnątrz. Poruszać się w sensie takim, że jeżeli motocykl jedzie bardzo szybko i jedziemy już tak na swoim limicie, czyli w moim przypadku pewnie średnio szybko, albo szybko dla tych, którzy nieważne, to ten bieżnik zamyka pod wpływem sił pracujących na oponę, zamyka ten bieżnik na tyle, że kontakt, jaki ta opona ma z asfaltem, staje się większy, no bo bieżnik staje się mniejszy. No są animacje w internecie, można sobie to obejrzeć. Oczywiście na nich jest napisane, że jest to tylko poglądowy obrazek, ale jak ja to czuję? I jakby jeździłem na kilku rodzajach opon i mniej więcej wiem, jak zejść na kolano, tak przynajmniej mi się wydaje. I ta opona, w momencie, kiedy używamy tej opony w sposób taki, jak chcemy schodzić na kolano, czyli pochylamy motocykl, pochylamy siebie, to sprawia wrażenie bardzo mocno trzymającej asfalt. I jest to dla mnie taka cecha, która jakby, kiedy już jestem mocno pochylony, jakby bardzo mocno oczekuję tego, że ta opona będzie kleić. I ta opona, jeżeli mamy namalowane linie na asfalcie, to ona jednak będzie troszeczkę ustępować, ale nie znam opony, która tego nie robi, więc nie jest to immunitet na poślizg. Z drugiej strony nie udało mi się w świadomy sposób zmusić tej opony do kapitulacji, jeśli chodzi o uślizg w momencie złożenia i odwijania gazu. Oczywiście mówimy o 70-konnej maszynie. Jeżeli chodzi o przednią oponę, która składa się, jest jednoskładnikowa, to ona rzeczywiście w pewnym sensie bardzo jest podobna do opony, która była tutaj wcześniej, czyli do Michelina, do Roada 4 i ja oczekiwałem jakby tego samego. I jakbyśmy spojrzeli na te opony, to przednia opona wydaje się troszeczkę bardziej stroma, bardziej ma konstrukcję taką pomagającą na zmianę kierunku, jest troszeczkę jakby wyższa, a tylna opona jest bardziej wypłaszczona, ma bardziej stojące barki i ten kontakt patch, ślad, który ona zostawia, ten punkt styku z nawierzchnią jest odrobinę większy niż w takiej typowo sportowej oponie. Także mamy jakby przód, który ma charakter troszkę bardziej jakby w kierunku opony, która ma tą geometrię taką do skręcania, a tył taki do stabilnej jazdy. I myślę, że to też jest taki zabieg, który był tutaj świadomie podjęty, bo gdybyśmy wzięli sobie Diablo Rosso albo Rosso 4 mamy teraz na Hypermotardzie, to te opony wyglądają zupełnie inaczej. Na Hypermotardzie te opony są bardziej strome, znaczy tylna, a ta jest bardziej wypłaszczona. Jeżeli chodzi o turystykę, to kiedy motocykl jest objuczony, załadowany jakimiś tam browarami mazurskimi czy innymi klimatami, które trzeba ze sobą koniecznie zabrać, to nadal motocykl zachowuje stabilność, opona się jakoś nie przegrzewa, bieżnik z niej nie schodzi, nie ma najmniejszych kłopotów ze stabilną jazdą przy prędkościach takich autostradowych. Jakby ja tego kompletnie nie zauważam. No i dochodzimy do punktu, który jest dla mnie kulminacyjny i kluczowy i oczywiście będę prosił najwyższą formę życia, naszą żyrafę, która od jakiegoś czasu porzuca Gladiusa i dzięki temu ja mogę częściej nim jeździć, ale o tym pewnie powiem sama.
Jeżeli chodzi o nawierzchnię mokrą, to jeżeli dostosowujemy prędkość do warunków i nie zapierdzielamy jak powaleni i jeździmy z prędkościami w granicach, nie wiem, my jechaliśmy w deszczu w granicach, nie wiem, 120 na godzinę, 130, to ta opona bardzo dobrze sobie, zaskakująco dobrze sobie radzi z odprowadzaniem wody, jak na oponę o tak małej ilości bieżnika. To, co mnie zastanawia i to, co chciałbym poddać pod wątpliwość i mam nadzieję, że może nie w tym roku, ale jak w miarę zużywania się tej opony, jakie będą moje wrażenia, ponieważ jeżeli ta opona pracuje i to, co mówi Metzeler, że ten bieżnik się zamyka w czasie jazdy, nie jestem w stanie tego sfilmować, nie jestem w stanie tego pokazać, to jeżeli ta opona będzie się zużywać, to tej pracującej części będzie mniej, czyli generalnie de facto ta opona nie będzie miała już szansy na to, żeby się zamykać, bo nie będzie czego z czym zamykać. Z drugiej strony ten bieżnik jest na tyle głęboki, że myślę, że przez bardzo długi okres jeszcze będziemy cieszyli się tą podwójną funkcją i ja mogę zaapelować tylko do tych wszystkich motocyklistów, którzy rzeczywiście oczekują tego, że opona będzie średnia we wszystkim, ale pozwoli Wam na pojechanie na track day, pozwoli Wam na zejście na kolano, pozwoli Wam na objuczenie swojego motocykla czy pasażerem, czy dodatkowym towarem, czy będziecie chcieli podróżować w różnych warunkach atmosferycznych, to jest to bardzo dobry kompromis w mojej ocenie, co jest dla mnie zaskakujące, bo poprzeczka była postawiona bardzo wysoko i rzeczywiście planowaliśmy zakup kolejnych roadów, ale jakby dziękujemy Metzelerowi za inwestycje w nas, bo oczywiście dostaliśmy te opony do testów, żebyście też byli świadomi tego, że ten film jest w jakimś stopniu sponsorowany, bo te opony od nich otrzymaliśmy. Także dla mnie jest to opona, którą widzę w przyszłości motocykli, które są uniwersalnymi. Z drugiej strony, jeżeli teraz mamy już 3 motocykle w garażu i jeden z nich pewnie będzie okazjonalnie jazdą, a drugi będzie torówką, a trzeci będzie uniwersalnym, to odczuwam różnicę pomiędzy oponami takimi jak Supercorsy a Roady dwójki i rzeczywiście, jeżeli ktoś jeździ agresywnie i nie zależy mu na tym, żeby opona przetrwała, nie wiem, 5 lat jazdy, nie wiem, 30 000 km czy 20 000 km, no powinien inwestować w opony sportowe albo te, które mają bardziej sportowy charakter, bo one się szybciej będą zużywały. Natomiast jeżeli byśmy wzięli Roada 2 i Diablo Rosso 4, to patrząc na to, jak te opony się zużywają, to myślę, że kilkanaście tysięcy, może nawet 20 000 kilometrów da się zrobić na tylnej oponie. Oczywiście mówimy o motocyklach, które mają w okolicach 100 koni i ważą w okolicach 200 kg. Każdy z Was będzie miał swój motocykl i musi to szacować zgodnie ze swoimi umiejętnościami i chęciami. I to z mojej strony byłoby tyle, jeżeli chodzi o tę oponę, a jeżeli chcecie poznać wrażenia najwyższej formy życia, to musicie się uzbroić w odrobinę cierpliwości. Oto ona. Pewnego pięknego dnia Gladius został wyposażony w opony, które były nowsze niż te, które były wcześniej. I pytanie, to, które wszyscy pewnie czekają, to jest: jaką różnicę odczułaś? Ja nie byłam za bardzo zadowolona z tej zmiany, ponieważ Micheliny bardzo mi odpowiadały i nigdy mnie nie zawiodły, nigdy. Tak jak powiedziałeś we wcześniejszym wejściu, przyjechaliśmy Włochy, Alpy, Stelvio, Gavia, Chorwację, w deszczu, tutaj jeździliśmy po Polsce, Mazury, no dużo jakby różnych szutrowe drogi, przygód, było i torowanie, i plac. I trawnik był. I nigdy się na nich tak nie przejechałam, że tak powiem. Oczywiście Didaskalia, ja jeżdżę rekreacyjnie, nie jeżdżę na limicie, tak, nie mam takiego skilla. Zawsze trzymam odstęp, jeżeli jeżdżę w mieście, gdzieś w trasie, no staram się przewidywać, więc i też nie dopuszczać do gwałtownego hamowania, do, nie wiem, musu, żeby z tym motocyklem walczyć i starać się wyjść z życiem, nie wiem, z jakiegoś zakrętu, tak? Więc ja po prostu jeżdżę swoim tempem i cieszę się jakby z samego tego faktu jazdy motocyklem, tak? Więc też weźcie to pod uwagę. Nawet jeżeli jeżdżę na torze, to ja to robię w swoim tempie, staram się czuć bezpiecznie i ja też nie jadę na czas. No jakby nie jestem takim mega zaawansowanym motocyklistą, jestem raczej taką osobą, która się dużo jeszcze uczy, że tak powiem, jak nasz prezydent. Tak, każdy. Więc też na placu sobie staram się jeździć, więc generalnie taki motocykl, takie opony testujemy w różnych warunkach i te Micheliny naprawdę się super sprawdziły. No ale skoro mamy kanał i testujemy różne produkty, tak to nie mogę zostawać przy jednym produkcie, że muszę mieć też porównanie, no i też robimy dla Was content i na pewno chcecie wiedzieć o różnych produktach, jak się sprawdzają, a nie tylko te nasze ulubione. No i powiem Wam, że to są w skrócie opony, na których też również się nigdy nie zawiodłam. Jeździliśmy w deszczu, w różnych prędkościach, tor, plac i tak dalej. Jeszcze w Alpach nie byliśmy. No remonty dróg nawet były. Tak, po Polsce pojeździliśmy.
I też te opony nigdy mnie nie zawiodły, nie miałam jakiegoś uślizgu, nie wiem, nigdy nie pojechałam tam, gdzie bym nie chciała. Nie zjechałam z nitki, której bym tam nie zaplanowała albo której bym sama nie schrzaniła złym wzrokiem, pozycją i tak dalej. No i nawet w momentach, kiedy właśnie ja popełniam dużo tych błędów związanych ze złą techniką jazdy, ten motocykl w połączeniu z tymi oponami czy z Michelinami przy nimi, wszystko mi to wybaczają, więc naprawdę nie mam powodów, żeby na nie narzekać. No jeżeli chodzi o deszcz, oczywiście tego bieżnika deszczowego jest tutaj mniej, ale też nie zauważyłam takiej różnicy, że jadę mniej pewnie w tym deszczu, mniej stabilnie, że czuję, nie wiem, jakiś większy uślizg na tym asfalcie, czy właśnie jazda w korku w mieście, gdzie prędkość jest mała, no ale też ten motocykl musi być stabilny, to wszystko musi się kleić, trzymać, stać, chwiać w jakimś tam stopniu. Też nie sprawia mi żadnego problemu, więc jeżeli się zastanawiacie właśnie, czy Micheliny, czy jakby te MCLR-ki, nie wiem, możecie się pokierować własnymi jakimiś preferencjami, sympatią i tak dalej, bo ja jakiejś większej różnicy nie odczułam, może poza jedną odczuciem tego profilu opony, bo wydaje mi się, że na tym ten motocykl jest taki bardziej responsywny, że w te zakręty jakoś tak bardziej przyjemnie wchodzi. Może ten profil przodu właśnie, że on jest taki troszeczkę wyższy, że łatwiej Ci się skręca, łatwiej się zmienia kierunki. Tak mi się wydaje, że tutaj przy tych manewrach różnych, przy zmianie kierunków, przy jeździe na placu, przy takiej jeździe precyzyjnej, ale też gymkhana i tak dalej, że tutaj ten motocykl jest bardziej, robi to, co bym chciała. Jest jeszcze jeden aspekt, który musimy wziąć pod uwagę, że opony, które mieliśmy wcześniej, miały nalotu ponad tam 20 000 km i były trochę wypłaszczone i tej stromości mogło im brakować już ze względu na zużycie. I ten efekt przejścia na oponę, która jest nowa i ma ten profil jakby całkowicie zachowany, no może dawać ten efekt, tego nie wiemy, ale jakby jest to słuszna konkluzja. Ja mam kolejne pytanie. A jak z hamowaniem? Hamowanie, no Gladius nie słynie jakby z dobrego hamowania, ale tutaj też mam parę razy hamowanie awaryjne się zdarzało. Też ćwiczyliśmy dużo hamowania jakby na placu, tak? Hamowanie w zakręcie, tak tyłem, przodem i tak dalej. Ja tutaj nie widzę, że tak powiem, dużej różnicy pomiędzy tymi oponami a poprzednimi. Obie jakby sprawiają, że ja się zatrzymuję w ten sam przewidywalny sposób. Wiem, ile tam Gladius potrzebuje mniej więcej już odległości, żeby wyhamować i jak się będzie zachowywał. I w obu przypadkach jest super. Pytanie, czy zauważyłaś różnicę, kiedy włącza się ABS? W sensie, czy ABS włącza się wcześniej, później, czy czuwasz jakąś różnicę? Krzysiu, takie jeżdżę, że mi się ABS nie włącza. Czyli następny motor może być bez ABS? Dokładnie. Dobrze. Mamy to na filmie. Naprawdę, chyba w tym przypadku, może w poprzednim przy Michelinach może miałam jakiś ABS 2 razy, ale to też była tak w miarę kontrolowana sytuacja, że ja go czułam, ale nie wpadałam w panikę i nic się nie działo nieprzewidzianego, a tutaj chyba nawet nie doprowadziłam do tego, żeby ten ABS się uruchomił. Okej, a takie... No może na placu, tak, no ale to wtedy są warunki kontrolowane, sobie hamujesz, jakby świadomie włączasz ABS więc, jakby, tak. Tak, więc jest okej. Doprowadzasz do tego w sposób nie myszkują te opony, jakby nie ma jakiegoś też hałasu dodatkowego, czy nie wiem, łoskotu z tego bieżnika. Czyli mamy opony, które są recyklingowane i wcale nie są gorsze niż te, które nie są recyklingowane, co dla mnie jest ciekawym aspektem, ale mam jeszcze jedno pytanie, tylko muszę je z odmętów swojej głowy wydłubać. Temperatura, ponieważ oba zestawy, które były na tym motocyklu, mają bardzo podobny skład mieszanki, który słynie też z tego, że dosyć szybko się dogrzewa. Czy zauważyłaś różnicę w tym, czy te opony zyskują na przyczepności z czasem, czy tracą, czy jest jakiś czas reakcji tych opon, kiedy ruszasz zimnym motocyklem i robisz pierwsze rondo? Czy czuć, że to jest jakaś różnica, że któreś z tych opon wyraźnie szybciej zaczynają kleić, albo nie? Przy moim stylu jazdy, przy tych prędkościach i tej technice, którą mam, nawet jak jest zimno, jakby ja nie czuję się niepewnie na żadnych z tych opon. Jadę po prostu w swoim tempie, zresztą jak wyjeżdżamy z domu, to musimy przez te parę rond przejechać i tak dalej, więc nie nabieramy dużych prędkości. Potem jak dojeżdżamy na jakiś tor czy plac, to te opony są w miarę, powiedzmy, tam rozgrzane. Więc przy takich prędkościach rekreacyjnych, miejskich, czy jest zimno, czy jest gorąco, ja nie odczuwam przy tej niższej temperaturze jakiegoś dyskomfortu, żeby to się jakoś tak znacząco mniej kleiło, żebym miała się, nie wiem, czegoś obawiać. Nigdy nie przypływałam żadnego zakrętu, żadnego ronda. Jak na razie. Ja mam nadzieję, że tak zostanie. No dobra. Pytanie ostatnie.
Nierówna nawierzchnia, sypka. Mieliśmy okazję pojeździć na mazurskich szutrowych drogach przez, no powiedzmy, krótszą chwilę, ale miałaś też okazję na poprzednich oponach jeździć na właśnie tych samych szutrach. No było dużo piachu, dużo różnych kamieni, droga szutrowa też tak podziurawiona przez różne traktory i inne maszyny rolnicze. Jeździ się stabilnie, pewnie. W porównaniu z innymi motocyklami, które były z nami na wycieczce i walczyły o życie, to naprawdę czułam się jak królowa, która pojedzie w każdą trasę i asfaltem, i szutrem, i polną drogą, i przez trawę, i przez jakieś lekkie błoto, kałuże i tak dalej. I Było krawężnik. wszystko ok. Także przepraszam, nie znalazłam jakichś większych wad tych opon, nie mam się do czego przyczepić. Na pewno jeżeli Wy jesteście takimi motocyklami, którzy jeżdżą na limicie i próbują jakby różnych niebezpiecznych trików, to możecie znaleźć tutaj jakieś pewnie wady, ale przy tym co ja robię, jak ja użytkuję motocykle i to jak jeżdżę, jakby nie znajduję tutaj żadnych wad. No dobrze, no to powoli byśmy to podsumowali, co mamy Wam do powiedzenia w tym filmie. Czy uniwersalność tej opony jest Ale zadowalająca? Krzysiu, poczekaj, Nie, no bo jeszcze Ciebie nie. jakby tutaj ten motocykl wciągnął w pobocze, tak? Miałeś taką sytuację na Mazurach właśnie, że jechaliśmy, Ty wjechałeś za bardzo, jechałeś właśnie w piwo, wjechałeś trochę na pobocze, bo chciałeś komuś chyba miejsce zrobić, no i jakby powiedzmy, że popełniłem serię pobocze. błędów i zastało mnie pobocze i przeleciałem nad podjazdem czyjejś posesji. Bardzo przepraszam, jeżeli ktoś znajdzie ślady latającego Gladiusa, to byłem ja. Jest mi przykro, mam nadzieję, że nie zostawiłem żadnych śladów. Generalnie zawieszenie się, że tak powiem, skompresowało na tyle, że już dobiło i te opony świetnie sobie poradziły i wyciągnęły mnie z tej sytuacji. Ważne, żeby pamiętać, żeby nie wciskać hamulca, ani odkręcać gazu, tylko żeby próbować trafiać z powrotem na asfalt, ale rzeczywiście wpadnięcie na pobocze z nadmierną prędkością dla pobocza i dla tego motocykla wiązało się to z tym, że pomalowałem trochę spodnie na kolor taki, powiedzmy, mniej atrakcyjny, kolor kaki, znaczy nie wiem, w sensie nieważne. Panowie, którzy ze mną jechali, bo jechaliśmy w grupie, pozdrawiam oczywiście serdecznie chłopaków, mieli co oglądać, mieli ubaw, no ale mi się jakoś udało wrócić na asfalt. Zupełnie nic się nie stało, nie było żadnych strat w pojeździe, tylko do prania były spodnie i tyle. Ale może to była wina tych opon? Nie, to moja wina była, to ja schrzaniłem bardzo wiele rzeczy. Zagapiłem się, plus wybrałem złą nitkę przejazdu, plus do tego była dziura no i potem już jakby musiałem wszystko naprawiać. No, ale związało się to już z dużym stresem, a potem jest to opowiadać przy ognisku, jak to tam Klaudiusz przelatuje nad podjazdem. Niestety nie nagrało się. Sorry, nie wziąłem kamery, sorry. Jakieś pytania jeszcze, czy już podsumowanie? Nie, ja chciałem podsumować, już nie mam pytań, już więcej dla Pani, proszę Pani. Chyba że Państwo macie, to proszę pisać pod filmem, to chętnie odpowiemy. Dobrze, no to podsumowanie. Czy te opony są uniwersalne? Tak, te opony według mnie, dla mnie są uniwersalne, są do wszystkiego i to nie znaczy, że są też do niczego, czyli tor, plac, turystyka ta nasza, pogoda, ciepło, zimno, deszcz, słońce, mi się zawsze sprawdza i nigdy mi te opony nie zawiodły i tyle tylko mogę na ten temat powiedzieć. Sorry, na razie żadnych wad. Jak się znajdą, dopowiemy na koniec sezonu. Tak, to co mi się w tych oponach podoba w porównaniu do roadów, które tutaj były założone, to że roady bardzo były, mieliśmy roady 4, więc starszy model, ale roady miały bardzo dużo lamelek i przez te lamelki bardzo ważne było utrzymanie właściwego ciśnienia w oponach, ponieważ one lubiły ząbkować. Dzięki temu bieżnikowi liczę na to, że te opony, oczywiście będziemy sprawdzać ciśnienie, ja jestem trochę porąbany pod tym względem i to ciśnienie sprawdzam bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu, ale mam mniejsze obawy, że opona może zacząć ząbkować, ponieważ bieżnik nie ma do tego tendencji. Plus do tego dzięki takiemu bieżnikowi, jaki tutaj jest, przy mojej technice jazdy, która gdzieś tam zakłada już jakieś kolano, to te fale Schallmacha, które powstają na oponie, też są powstrzymywane przez ten bieżnik, co mi bardzo odpowiada. I ja też się podpisuję po tym, że jest to opona na naszym poziomie umiejętności absolutnie wystarczająca. I teraz Gladiusek dla Małgosi jest dromaderem. Jak jedziemy na wakacje, to tu są kufry i w ogóle można jechać wszędzie i zawsze. A dla mnie stał się motocyklem sportowym, który pomimo tego, że jest upośledzony, świetnie uczy mnie jeździć po takiej nitce toru, którą Hermes musi potem korygować. Pozdrawiam trenera. No ale daje radę, nie wpadamy w poślizg, nie wpadamy w panikę, możemy opóźniać nawet hamowania trochę, plus do tego możemy szybciej wchodzić w zakręty i szybciej zmieniać kierunek jazdy w porównaniu z oponami, które były wcześniej. Dobra, kończymy, bo się Krzysiek rozgadał, także pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!